Dzień dobry w nowym dniu z Manili. Dzisiaj rozpoczynamy moją podróż biznesową. Wreszcie się, kochani, wyspałem. Spałem do godziny 11. Zobaczcie, jaki mamy widok z okna. Jaki jest jasno. Nie zachwycający, tak wam powiem. Przyszedłem się trochę, potestowałem ten hotel i jeśli byście chcieli kiedyś zostawać w Makati, tylko nie wiem po co, to Gramercy Residence jest lepszy na pewno od tego. Ten ma dużo mniejszy basen, gorszą siłownię. Zaraz wam pokażę ten basen, pojedziemy na dół. Ten Milano, to się nazywa Milano Residence. I go mniej mogę polecić. Nie ma ciepłej wody. Jest letnia. Ale to jest bardzo częsty minus właśnie mieszkań na bardzo wysokich poziomach, które nie mają podgrzewaczy wody. Tak poza tym, no to wszystko działa. Idziemy na siłownię i basen. Zobaczcie, jak to wygląda. Budynek ma 52 piętra i 6 drzwi. Więc w porównaniu do Gramercy dużo szybciej się jeździ tymi windami i dużo mniej są zatłoczone. Bo tam jest 69, 70 parę wie. Ale basen to by mogli zmienić. Afternoon. Tu jest taki mały basenik. O. A tam jest większy, dużo większy. Ale do niego nie mamy dostępu chyba. Tak mi się wydaje. Bo jest dla drugiego skrzydła budynku. A tutaj jest plac. A Gramercy to jest tamten, który widać po skosie wysokim. Słuchajcie, jedziemy teraz do ambasady w Manili. Słuchajcie, po 45 minutach dojechałem do miejsca, które jest samozwańczą ambasadą, oddaloną 15 km od centrum Manili. Urzęduje w niej Mariusz Grzyb, który mieszka wiele lat na Filipinach. Wiem, że go nie lubicie, dlatego go nie będę wam nagrywał i pokazywał. Mam dla niego zupki, jako że nadużywa pewnych trunków, więc przydają się zupki po wypiciu trunków. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, dlaczego go znam, to jest, tego wam nie mówiłem. Poznałem go w 2019 roku i bardzo mi pomógł i Jerlin przy załatwieniu wizy. Prawda? Jerlin nie mogła przenocować, a mnie wtedy nie było na Filipinach, więc pod tym kątem no, wszystko w temacie. Tylko nie będę gdzie on mieszka. Daming sinasabi. Uy! Nakatirang dito. Roger. A? Kon. Manual aircon. Yeah, it's less gas, yes? Używają wentylatorów, żeby mniej spalać benzyny. To zawsze te pół litra na setkę pewnie gdzieś. Trochę się zasiedziałem, więc wam powiem już, jak będziemy w apartamencie, bo zostało nam jakieś 40 minut, żeby wrócić. No, a już mamy godzinę 19, więc trochę posiedziałem. Ale była owocna rozmowa. Dzień dobry wszystkim w nowym dniu. Słuchajcie, wczoraj już nic nie nagrywałem, dlatego dzisiaj dogrywam ten materiał. Przy tej, ja nie wiem, chciałem powiedzieć pięknej scenerii, ale blokowisk Manili, tu akurat Makati, tam troszeczkę dalej BGC. Wczoraj byłem u Mariusza, no i tak rozmawiam z nim. Kurde, Mariusz, masz pracę zdalną, online. Czemu ty siedzisz w Manili? Siedzisz w tym wszystkim tutaj, bo tutaj nie ma nic ciekawego. Gorąco, tłumy, nic, żeby, jeśli nie masz pracy tutaj na miejscu, tutaj nie ma sensu nic do roboty, nie ma nic do roboty w ogóle. Turystom wszystkim, którzy mnie pytają, co zwiedzić w Manili, to jest 1, może 2 dni można siedzieć, albo i to nie, prawda? Tak naprawdę nic ciekawego, lepiej sobie pojechać, minimum to jest 100 km na północ, południe, na jakąś plażę, żeby coś pozwiedzać i odpocząć. No i pomysł był. Więcej wam nie mogę zdradzić, bo on o tym nie wie, ale się niedługo dowie.
Ale może się przeprowadzi. Bo w tej jego melinie to jest po prostu tragedia. Odkąd go znam, to się nic nie zmieniło. Ja mówię, kurde, czemu nie zrobić jakiegoś małego remontu albo coś? Spłuczkę naprawić. No to odpowiedź jest taka, że jak zrobią remont, to ich wyrzucą. Ten, co im wynajmuje mieszkanie. Nie wiem. Ale dobra, z tego miejsca chciałbym jeszcze poruszyć parę komentarzy, które były pod wcześniejszymi filmami. Więc możemy jechać z Q&A dla Was. Mariusz Harzyk 6271 pisze: to kto kogo sądzi w tym procesie? Ja myślałem, że pan Duduś jest oskarżony o to, że sponiewierzył czyjeś imię w swojej produkcji. A tu wynika z jego opowieści, że to oni się bronią. A może jest to proces o to, że pana Dudusia oszukano? A może raczej, że nie dał się łatwo oszukać? Nie rozumiem. A może mówimy o dwóch różnych procesach? Ogólnie to są dwa różne procesy. Już wyjaśniam. W tej chwili to w ogóle 3 ciekawe procesy, ale 2 związane ze mną. Pierwszy proces, który powstał, to był proces przeciwko mnie o zniesławienie. To, że powiedziałem na live'ie parę słów za dużo. No i on się toczy, będzie się toczył jeszcze parę ładnych lat, ale nie ten, co nas właściciel firmy mnie oskarżył, tylko jego dziewczyna prawniczka, Filipinka. A drugi proces to jest estafa, oszustwo, fraud przeciwko jemu, temu właścicielowi firmy i jego dziewczynie prawniczce właśnie. I oni są tam na ławie oskarżonych. To są 2 różne procesy. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, taka bardzo, bardzo śmieszna. Ten właśnie właściciel firmy został oskarżony przez jednego z Filipińczyków o właśnie cyber libel, zniesławienie. A wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że jego sprawę prowadzi ten sam sędzia, co moją sprawę o cyber libel. Jednego dnia ja jestem oskarżony, a drugiego dnia on jest oskarżony. Więc to takie śmieszne na Filipinach. Dobra, jedziemy z kolejnym pytaniem. Marcin Bugajski 3007 pisze: gdzie kupiliście kuchnię? Na wymiar czy w sklepie gotowe półki? Jestem w trakcie kupowania zamówienia kuchni na Luzon. Słuchajcie, jeśli chodzi o kuchnię, to Jelin się tym zajmowała i są firmy, które robią kuchnię na wymiar, tylko ceny tych kuchni są podobne do polskich. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, Jelin akurat nie wzięła firmy, wzięła kogoś, kto tam umie dłubać w drewnie i on zrobił. I to jest tragiczne. I nikomu tego nie polecam. Trzecia sprawa, są do wyboru kuchnie w supermarketach, takich jak City Hardware, Home Depot, tylko że oni tutaj w większości te kuchnie jak sprzedają, to plastikowe. Ale z zewnątrz wyglądają jak drewniane. Ogólnie tak ostatnio patrzę, o ładna kuchnia, podchodzę, a to plastik. Jest to praktyczne na Filipinach, prawda? Bo nie psuje się tak szybko. Ale gdybym ja miał kolejny raz robić kuchnię, bym poszukał gdzieś na wiosce dobrego stolarza i zrobił całą drewnianą. To jest moim zdaniem najlepszy wybór tutaj na Filipinach. Tylko trzeba poszukać. Jeśli chodzi o tam miasto, te Valencia i Dumaguete, tam wszystkie firmy, jest nie wiem, może 4 czy 5 firm, które produkują kuchnię. Modular Cabinet to się nazywa tutaj. Pod tym kątem można szukać. No to ceny mają z kosmosu po prostu, według mnie. Jak na filipińskie standardy. Gdzie drewniana kuchnia będzie dużo, dużo tańsza niż taka Modular Cabinet, co oni tutaj robią. Jedziemy dalej. Robert Małysz 4364 napisał: witam. A czy dawali izolację wodoodporną przed położeniem płytek? Tu chodzi o basen. To, że dali za mało kleju, to płytki z czasem ci będą może odpadać. Na pewno. A to, że przecieka, to zależy tylko i wyłącznie od izolacji wodoodpornej, czy był basen dobrze zaizolowany. Słuchajcie, jeśli chodzi o basen zaizolowany, no to było już parę ładnych miesięcy temu i to były 3 warstwy tak naprawdę takiego cementu z wodoodpornego, prawda, specjalnego. Poza tym też było wylewane wodoodpornym cementem.
To, że przecieka, to on przeciekał na rurach, już to jest naprawione. No i tyle. Więc to, że przeciekał, to było głównie, chodziło o to, że przeciekał na łączeniach rur. Tak, w dwóch miejscach, i przy skimmerze, i przy main drainie. W tej chwili już to zostało zasypane, zabezpieczone i nic nie przecieka. Jesteśmy gotowi tak naprawdę do skończenia płytek i kaskady, żeby skończyć płytki i wlać wodę. Kolejne pytanie jedziemy. Tomasz Z78. Czy Agnes ma jakieś konto na Insta lub YouTubie? Na YouTubie nie ma konta, na Insta nie wiem. Wiem, że na Facebooku, ale nie mogę tego podać, bo nie wiem, czy ona chce być, wiecie, wyszukiwana przez moją publiczność. Możecie poszukać, jak wam się uda znaleźć, no to szukać, ale tak nie mogę jej podać. Kolejne pytanie. Eiliner 8292. Hejka, czy mówisz do dzieci po polsku? Mówię do dzieci po polsku, do Lili troszeczkę mniej, próbuję ją tak mówić raz po polsku, potem tłumaczyć. Do Mata w większości mówię po polsku. Tutaj Mat z tym nie ma problemu, też mówię mu, żeby do mnie mówił po polsku, bo to jest tak, że jak się używa dwóch języków bardzo często, to w tym języku, kto odpowie, jak odpowie, powiedzmy, syn cię pyta po polsku, ty mu odpowiesz po angielsku, to on znowu coś będzie chciał do ciebie, to powie po angielsku. A jak powie po polsku, a jak ty do niego powiesz po angielsku, to powie po angielsku. A jak powiesz po polsku, to odpowie po polsku. To jest takie, wiecie, przenikające się. Lili jeszcze musi troszeczkę nadrobić, ale no, ma na razie 3 lata, więc nie będzie źle. Mat do niej mówi cały czas po polsku. Jedziemy z kolejnym pytaniem. Mateusz Rzepakowski, myślnik Q4G napisał: muszę to zapisać w pamięci telefonu. Michał wziął się za fizyczną robotę. Słuchajcie, to nie tak. Ogólnie jako inwestor to nie jest dobre, że się wziąłem za fizyczną robotę. Pomagałem im na razie tylko 2 razy, jeśli chodzi o jakąś taką fizyczną robotę, ale to w obu przypadkach było to po godzinach. Po prostu prosiliśmy, żeby zostali, wylali coś do końca, żeby następnego dnia można było dużo szybciej zacząć i iść już dalej w górę, nie czekać aż wyschnie cement. Więc w obu przypadkach to było po prostu po godzinach, żeby szybciej mogli pójść do domu. Ale nie w ciągu pracy. W ciągu pracy im nie pomagam. Więc to tyle w temacie. Tam widziałem oczywiście komentarze jakieś, że to nie jest dobre, żeby inwestor wziął się do roboty i też tak uważam, że to nie jest dobre. Dobra, kolejne pytanie. Tutaj Putin Gagila napisał: Dudkowski, ale żeś za zasadę jedną. 1 dzień nieobecności w pracy i wypad. Człowieka różne rzeczy mogą spotkać, chociażby zatrucie pokarmowe lub kłopoty rodzinne. To jest właśnie twoje podejście do ludzi. Każdy chce cię naciągnąć, okraść i oszukać. Nieźle ty masz nasrane w tej bani. Słuchaj, jakbyś przeszedł to ze mną, co ja tutaj przechodzę przez ostatnie 1,5 roku, to byś wiedział, o czym mówię. Po pierwsze, jeśli ktoś się wytłumaczy, to nie ma problemu. Ale słuchajcie, no to trzeba zgłosić pracodawcy, prawda? A nie, że ktoś znika na 1, 2, 3 dni i mówi, że go nie było. Ja nie wiem, czy to prawda, czy co, że był chory na przykład. I to wiecie, przy takiej skali pracowników to jest bardzo łatwe do zaobserwowania. Nie to, że zwalniamy kogoś od razu. Po prostu wyciągamy średnią. No jeśli mamy 30 pracowników i tylko 2 tak naprawdę ma ponad 8 dni nieobecności w ciągu miesiąca, no to logiczne, że coś z nimi jest nie tak. Niech powinni się iść leczyć, tak? Jeśli są chorzy. Albo mają jakieś inne problemy. Dlaczego 28 pracowników przychodzi codziennie do pracy? Wiecie, ja biorę każdą sprawę, jeśli chcę kogoś zwolnić indywidualnie i to jest, wiecie, rozmawiane z Formanem, rozmawiane z Agnes i Jerlin i wyciągamy po prostu wniosek z tego wszystkiego, czy on się nadaje, czy to nie jest ściema i tak dalej. To nie jest tak, że o tak sobie kogoś zwalniamy. Zawsze są do tego wystarczające podstawy, że możemy kogoś lepszego znaleźć na to miejsce. Dobra, jedziemy z kolejnym pytaniem. Tu jest dobre pytanie. HM Privacy napisał: kup im wodę, od czasu do czasu pizzę, dobrze wpływa na morale, usiądź z nimi przy pizzy. A tak przy okazji dorosły chłop, a siłownia ważniejsza od syna. Zamiast siłowni zajmij się dziećmi. Słuchajcie, no wy oglądacie pół godziny, godzinę z naszego tego, co się dzieje, więc nie skomentuję drugiej części. Pierwsza część, kup im wodę, mają wodę cały czas. Kup im pizzę. Oni nie chcą pizzy, oni wolą zjeść zupę tak naprawdę. I mają to zawsze, jak jest cięższa robota, tak? Jak jest wylewanie cały dzień, to wtedy dostają jedzenie, no bo jest dużo noszenia piasku, żwiru, prawda, betonu, mieszania,
to jest tak naprawdę noszenie jest najcięższą robotą na Filipinach. Tutaj muszę to przyznać według mnie. Przenoszenie tego żwiru i piasku. No, a usiąść z nimi przy pizzy, no to powiem wam tak, z doświadczenia wiem, jak raz usiądziesz, no to potem już będziesz miał jednego pracownika mniej. Jeszcze z Formanem usiadłem, tam z tymi starymi pracownikami, którzy będą później pracować, też usiadłem, ale to nie jest dobre spoufalanie się z pracownikami jak jest większa grupa, bo druga grupa patrzy, o, inwestor tam lubi tylko tamtych. To wiecie, to jest praca, a nie zabawa. Dobra, kolejne pytanie. Hanna Myślnik VY3NY. Te zjazdy do basenu są niebezpieczne. To nie powinno być odebrane jak tam puści dzieci, to zjazd do głębokiej wody, przecież to typowe. Nie rozumiem troszeczkę, ale powiem wam tak, no, jeśli macie dzieci i one nie umieją pływać, no to powinniście z nimi być w basenie. Po pierwsze. Po drugie, będzie informacja, że tam jest głęboka woda. Po trzecie, dziecko się utopi na płytkiej wodzie, jak nie umie pływać, bo tam jest 1,20 m. Po czwarte, do basenu nie wolno wchodzić dzieciom samym. Dzieci powinny być pod opieką dorosłych do tam 14 roku życia, jeśli nie potrafią pływać. Będzie im wystarczająco duża informacja, żeby nie wchodzić tam bez opieki dorosłego. Kolejne pytanie. Renata 1058. Te malutkie pomieszczenie to będzie biuro czy stałe mieszkanie dla Agnes? To będzie biuro i mieszkanie dla Agnes. Znaczy malutkie, no jakieś 15 metrów, tak? Dobrze mówię? Prawie 20. Nie, no 15 metrów. To nie takie malutkie. Kolejne pytanie. Zohan 2. A co z pukającymi płytkami na basenie i w pokojach? Jeszcze nic. Na razie kontynuujemy. Pozaznaczaliśmy płytki, które prawdopodobnie są do wymiany. Nie mieliśmy na razie czasu, żeby sprawdzić wszystkie płytki. Wiem, że na pewno w basenie jest jedna do wymiany i to będę chciał wymienić. A w pokojach, no to kurde, będziemy musieli rozważyć inną opcję niż wymiana, bo parę płytek jest do wymiany, ale w jednym pokoju jest tyle płytek, że nie wiem co zrobić. To powiem szczerze, jestem trochę podłamany tym, bo jest, nie wiem, z 15-20 płytek, nie tak? Więc z tego miejsca to wszystko. Słuchajcie, ja idę zwiedzać Manilę dalej. Dzisiaj też kolejny ciężki dzień, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Jak wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, komentarz taktyczny, no i subskrypcja, dzwoneczek, mile widziana. Możecie podbić film jak możecie. Macie tam na dole pewnie przewinąć i podbić to, może coś tam daje, może nie. A ja z tego miejsca trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.